Cześć! Korzystając z ładnej pogody, postanowiliśmy wyjść z kamerą w plener i przy okazji pokazać Wam, jak wywołać film 16 mm w procesie odwracalnym. Omówimy zatem, jakiego filmu używamy, jaka będzie potrzebna chemia, jak ten proces przebiega i co z tego wszystkiego wyszło. Do dzieła. Materiałem, którego używaliśmy, był Orwo UP15, czarno-biały panchromatyczny film odwracalny. Film ten stracił przydatność do spożycia we wrześniu 1975 roku, czyli najlepsze lata ma już dawno za sobą. W pudełku, oprócz taśmy, znajdowała się też bardzo ciekawa broszura. Przeczytać w niej można, że film należy wywołać w specjalnym laboratorium. Jest nawet adres. Szkoda, że już nieaktualny. Taśma oryginalnie o czułości 25 ASA naświetlana była jako 12 ASA. By zobaczyć, jak prawidłowo ją wywołać, pora sięgnąć po literaturę. Korzystać będziemy z prawdziwego świętego Grala, czyli Księgi Receptur Orwo z 1983. Nasz film wymaga procesu 4105, którego szczegóły znajdują się na stronie 62. Widzimy tutaj kroki niezbędne do podjęcia. Zacznijmy od pierwszego wywoływacza. Jest nim Orwo 829, a w jego skład wchodzi część pierwsza. 750 ml wody o temperaturze około 35 stopni Celsjusza, 2 g kalgonu, chociaż to akurat można sobie podarować. Następnie jest 25 g siarczynu sodu, 0,20 g fenidonu, 10 g hydrochinonu, 20 g węglanu sodu, 6 g bromku potasu i 6 g rodanku potasu. A w części drugiej 125 ml wody o temperaturze około 20 stopni i 5 g wodorotlenku sodu. Mając wszystkie niezbędne składniki na blacie oraz sporą ilość wody demineralizowanej, możemy przystąpić do rozrobienia wywoływacza. Do odmierzania ilości odczynników pomocna okaże się mała jubilerska waga. Po rozrobieniu i przygotowaniu pierwszego wywoływacza możemy zerknąć, co dalej będzie nam potrzebne. Po pierwszym wywoływaczu następny jest odbielacz. Jest nim Orwo 833, a w jego skład wchodzi 10 g dichromianu potasu i 15 ml stężonego kwasu siarkowego. I o ile zakup superszkodliwego dichromianu potasu nie sprawia najmniejszego kłopotu, tak zdobycie stężonego kwasu siarkowego może być problematyczne. Dlatego zamiast niego użyjemy elektrolitu do akumulatorów dostępnego w każdym lepszym motoryzacyjnym sklepie. Pamiętając o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i dobrym wietrzeniu pomieszczenia, możemy przystąpić do odmierzenia dichromianu potasu i odlania elektrolitu, pamiętając przy tym, żeby wlewać kwas do wody, a nie na odwrót. Do rozpuszczonego dichromianu dolewamy roztwór elektrolitu. Po odbielaczu następna jest kąpiel klarująca. Do jej przygotowania potrzebny będzie ponownie siarczyn sodu albo pirosiarczyn potasu dostępny w sklepach z akcesoriami do produkcji win. My wybieramy siarczyn sodu. Odmierzamy potrzebną ilość i rozpuszczamy w wodzie. Po kąpieli klarującej pora na drugi wywoływacz. Jest nim Orwo 842, czyli to samo co pierwszy wywoływacz, tylko że bez rodanku potasu. Po jego rozrobieniu pozostaje nam już tylko kwestia utrwalacza. I tutaj skorzystamy z gotowca od Fomy, czyli Fomafix U1. Na sam koniec zostaje zwilżacz F905. I tutaj zaskoczenie. Użyjemy oryginału z 1989 roku. Mając przygotowane wszystkie kąpiele, możemy przejść do wywoływania. Gdy film jest już założony do koreksu, możemy przystąpić do wlania pierwszego wywoływacza. A także do włączenia stopera. Wywoływać będziemy przez 7 minut, okresowo poruszając szpulą w koreksie co 30 sekund. Na końcu potrząsamy, by uniknąć pęcherzyków powietrza. Na 30 sekund przed końcem wywoływania zaczynamy zlewać chemię. Po czym płuczemy pod bieżącą wodą przez 4 minuty. Teraz pora na odbielacz. Po jego wlaniu intensywnie poruszamy szpulą przez 2 minuty. Po 2 minutach możemy otworzyć koreks i bezpiecznie zobaczyć, jak nasz film wygląda.
Na tym etapie nie jest to jednak interesujący widok. Dalsze wywoływanie możemy przeprowadzić przy otwartym koreksie. Po upewnieniu się, że cokolwiek wyszło i zlaniu odbielacza, możemy przystąpić do płukania przez 2 minuty. Po płukaniu pora na kąpiel klarującą, którą też wlewamy na 2 minuty. Po upływie 2 minut możemy zauważyć, że kolor naszej taśmy uległ zmianie. Zlewamy kąpiel klarującą i po raz kolejny płuczemy pod bieżącą wodą przez 2 minuty. Następnym krokiem jest tak zwane powtórne zaświetlenie. Przy użyciu 100W żarówki należy świecić przez 2 minuty. Teraz pora na drugi wywoływacz, ten bez rodanku potasu. Jego, tak dla odmiany, wlewamy także na 2 minuty. Wywoływacz po upływie 2 minut możemy zlać z powrotem. Oraz rozpocząć płukanie. Płuczemy pod bieżącą wodą przez 1 minutę. Kolejnym krokiem jest utrwalanie. Utrwalacz wlewamy na 2 minuty. Po utrwalaniu film płuczemy przez 6 minut pod bieżącą wodą. Na koniec wlewamy wodę demineralizowaną i dodajemy dosłownie kilka kropel zwilżacza. Pół minuty później możemy przystąpić do kolejnego kroku. Ostatnim krokiem jest suszenie, czyli dobra okazja, żeby zobaczyć efekty naszego wywoływania. Po wysuszeniu, co w praktyce zajmuje około 6 godzin, film możemy z powrotem nawinąć na szpulkę. Szpulkę zakładamy na przewijarkę i zabieramy się za przyklejenie rozbiegówek. Przy okazji przewijania możemy wyciąć fragmenty, które nie wyszły i skleić ze sobą te, które wyszły. Możemy także po raz kolejny podziwiać efekt naszej ciężkiej pracy. Po przyklejeniu rozbiegówek zwijamy film. Na zakończenie film rzucamy na skaner i oglądamy efekt końcowy w postaci cyfrowej. I tak oto przebrnęliśmy przez długi i żmudny proces wywoływania na odwrotkę. Linki do zakupienia niezbędnych odczynników znajdziecie w opisie pod filmem. A jeśli chcecie zobaczyć w całości wywołany film, to standardowo kliknijcie w miniaturę na ekranie.